Dlaczego w trzeciej dekadzie XXI wieku w kraju rozwiniętym, jakim jest Polska, tylko 14% porodów odbywa się przy znieczuleniu? Mamy za mało anestezjologów i problem w tym, że ciągle mówi się, że za mało, tylko co musimy zrobić, żeby mieć ich więcej? To nie kończy tematu porodów bólu, bo jest jeszcze inny – oksytocyna. Cześć pacjenci! Sprawa, którą dziś chcę poruszyć, akurat była przedstawiana w różnych mediach, choć w nie tak szerokim ujęciu, w jakim dziś ją zaprezentuję. Dotyczy porodów w polskich szpitalach, a dokładnie tego, że kobiety, które nie chcą rodzić w bólu, często nie mają innego wyjścia. Dla mnie jest to temat szczególny, bo żona poprosiła mnie o to, żeby o nim opowiedzieć. Tutaj dołączam się do głosów, które płyną zewsząd, nawet ujęte na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich, dlaczego w trzeciej dekadzie XXI wieku w kraju rozwiniętym, jakim jest Polska, tylko 14% porodów odbywa się przy znieczuleniu. Czy my naprawdę nie potrafimy poprawić swojej organizacji i finansowania, tak aby było więcej lekarzy anestezjologów i kobiety rodziły bez bólu? Lub choćby, aby z roku na rok poprawiać tę sytuację, tak aby odsetek kobiet rodzących w znieczuleniu był znacząco wyższy. Jest to temat dotyczący m.in. mojej żony, która co prawda od razu wiedziała, że w szpitalu, w którym chciała rodzić, nie ma porodów ze znieczuleniem i się na to zgodziła, tyle że nie przewidziała, że jej pierwszy poród będzie trwał ponad 13 godzin, a ból będzie większy niż sobie wyobrażała. Żona opisywała mi, że podczas tego porodu ból był tak silny i męczący, że między skurczami zasypiała. Być może ten film będą oglądać także panowie. To tak, aby zrozumieć, pokażę wam fragment filmiku, w którym mężczyzna prowadzący kanał Maksymalny Tata poddał się procedurze, która symulowała ból porodowy. Jezu, zaraz się będę kłaniał każdej kobiecie z dzieckiem napotkanej na ulicy, naprawdę. No właśnie taki ból musi przechodzić zdecydowana większość Polek. Pytanie od strony pacjenta brzmi: po co? Po co muszą przechodzić te tortury? Przecież przy wyrywaniu zęba czy leczeniu kanałowym możemy otrzymać znieczulenie, a przy porodzie tylko 14%? Zaraz ktoś pewnie powie: mamy za mało anestezjologów. I problem w tym, że ciągle mówi się, że za mało, tylko co musimy zrobić, żeby mieć ich więcej? Jakie działania podjąć? Kto je podejmuje i czy w ogóle je podejmuje? Moja żona po pierwszym porodzie miała naprawdę dużą traumę i o drugim dziecku przez długi czas nie chciała nawet słyszeć, mimo bardzo dobrej opieki przed i poporodowej. Zobaczcie, to jest skala mikro, a w skali makro zapewne takich kobiet jest znacznie więcej. I my się później dziwimy, że urodzeń w Polsce jest mało. Oczywiście jestem świadomy tego, że również są inne czynniki ekonomiczne i społeczne, ale czy myślicie, że większość kobiet z własnej nieprzymuszonej woli chce wystawiać się na tak duży ból? Na pewno zaadresowanie tego wyzwania byłoby argumentem prourodzeniowym. W naszym przypadku moja żona miała drugi poród i z nim, w przeciwieństwie do pierwszego, ma bardzo dobre skojarzenia. Dostała znieczulenie w odpowiednim momencie, gdy o nie poprosiła. W jej przypadku przyspieszyło to znacznie akcję i ułatwiło jej poród. I takich porodów wszystkim pacjentkom życzę, oczywiście jeśli nie macie do tego przeciwwskazań i tego chcecie. Bo być może któraś z pań nie chce korzystać ze znieczulenia i także należy to uszanować. Jednak to nie kończy tematu porodów bólu, bo jest jeszcze inny – oksytocyna. Żona opowiadała, że podawano jej oksytocynę w celu przyspieszenia akcji porodowej. Powodowało to jednak takie zwiększenie bólu, że nie była w stanie się rozluźnić, o co była proszona. Więc postanowiłem sprawdzić, jak to w Polsce wygląda. Czy to, że moja żona ma takie doświadczenia, to być może wyłącznie jej przypadek lub sytuacja relatywnie rzadka? Czy może wprost przeciwnie, jest to sytuacja bardzo często spotykana? I co się okazało? Że to nie jest sytuacja sporadyczna, ale zjawisko naprawdę częste. Na portalu podyplomie.pl znalazłem artykuł prawnika adwokata doktora Pawła Brzezickiego i pani aplikant adwokat Agnieszki Tomaszewskiej, a w nim informacje, że aż 62% respondentek akcji Rodzić po ludzku przeprowadzonej w 2006 roku wskazało, iż miało poród wywołany lub przyspieszony oksytocyną.
No dobra, ale czy to dużo, czy mało? Również w tym artykule znajdziemy punkt odniesienia. Według tych informacji w żadnym rejonie świata odsetek porodów indukowanych, czyli przyspieszonych, nie powinien przekraczać 10%, a już w ogóle nie powinno się indukować porodów dla wygody. No dobra, myślę sobie, od 2006 roku mogło się zmienić coś na plus. Znalazłem więc najnowsze badanie Fundacji Rodzić po ludzku, aktualizowane w 2023 roku i odsetek ten wynosił 43%. Niby na plus, ale wciąż jeszcze zostało wiele do zrobienia. Podsumujmy więc. WHO mówi, że porodów indukowanych nie powinno być więcej niż 10% w żadnym rejonie świata, a w Polsce ten odsetek wynosi ponad 40%. Warto wiedzieć, że indukowanie porodów powinno mieć konkretne wskazania medyczne, do których należą m.in. postępująca niewydolność łożyska, choroby wykłające ciążę, takie jak m.in. cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze, stan przedrzucawkowy, HELP, konflikt serologiczny i kilka innych. Ciekawe, czy prawie połowa z porodów w Polsce te przesłanki spełniała. Połączenie dwóch problemów, ograniczonej dostępności znieczulenia zewnątrzoponowego podczas porodu oraz częstego nadużywania oksytocyny prowadzi do jednego skutku – nasilenia bólu u rodzących kobiet. Dlatego w naszym interesie jako pacjentów jest to, aby obie sytuacje się unormowały, tak aby kobiety w Polsce nie musiały rodzić w bólu, jeśli mogą tego uniknąć. A co w tym temacie możemy zrobić? Mówić o tym, im więcej będzie się o tym mówić, tym większe szanse na zmianę. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zasubskrybuj nas, a jeśli jesteś już subskrybentem, łapką w górę lub komentarzem pokażesz nam, że odcinek się podobał i postaramy się tworzyć więcej podobnych. Do zobaczenia!